Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek na YouTubie. Bardzo się cieszę, że Państwo są dzisiaj z nami. Dzisiaj wyjątkowy temat, bo poruszamy kilka istotnych rzeczy, które wydarzyło się właśnie w momencie, kiedy to nagrywamy na rynku krypto. Nagrywamy to 13, czyli w piątek 13, a dobre wiadomości. A zobaczą Państwo je już o godzinie 8, właśnie dzisiaj w niedzielę 15. Jest z nami Grzegorz. Dzień dobry, cześć Grzegorzu. Cześć Kamil, dzień dobry wszystkim. Cześć, dobrze Cię słyszeć. I pierwsze moje pytanie. MicroStrategy dzięki swojej inwestycji w Bitcoina staje się coraz większą spółką. Jest warta prawie 97 miliardów dolarów. Jak to się staje, że praktycznie nieznana spółka staje się coraz najbardziej tradowaną w Stanach Zjednoczonych? No musimy przyznać, że MicroStrategy i Michael Saylor, czyli osoba, która za nią stoi, to jest geniusz. To jest niesamowita osoba, która stworzyła niesamowity lewar inżynierię finansową. I to jest bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałeś, jak to się stało, że ta spółka staje się najbardziej tradowana, bo fakt jest taki, że dzisiaj MicroStrategy obroty na tej spółce, a także na instrumentach pochodnych typu opcje na tą spółkę, futuresy, łącznie wolumen obrotu wszystkich instrumentów i tak zwanego underlying asset, czyli tej właśnie samej akcji notowanej na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, a wygląda tak, że ich wolumeny są łącznie większe niż cała giełda londyńska. Jedna spółka plus instrumenty pochodne wokół niej. Więc to rzeczywiście jest wyjątkowa sytuacja i wyjątkowe przedsiębiorstwo. Warte prawie, tak jak powiedziałeś, 97 miliardów dolarów. A musimy pamiętać, że firma MicroStrategy w 2020 roku, kiedy jeszcze nie kupowała bitcoinów, warta była tylko $1 miliard. No tylko jaż, prawda? No, z jednej strony możemy powiedzieć, że $1 miliard to dużo, bo spółka, która nie jest notowana na giełdzie, a ma $1 miliard, nazywana jest unicornem, ale to w spółkach prywatnie posiadanych, nie notowanych publicznie. Spółka notowana publicznie w Stanach Zjednoczonych typu miliard, no oczywiście już staje się jakimś w miarę istotnym graczem, ale nie jest czymś tak wybitnym, no bo mamy dla porównania spółki warte 2 czy 3 biliony dolarów na szczególnie właśnie te Magnificent Seven spółki, które stanowią to takiego przodownika Nasdaqa, prawda, czy przodownika spółek technologicznych. No i jak to się stało, że to oni dokonali czegoś takiego? No właśnie, wykorzystali swoją publiczną spółkę, swoje cashflowy z prowadzenia biznesu, który polegał na sprzedawaniu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w chmurze, czyli rozwiązanie chmurowe, ale nie takie jak Google oferuje. I no nic niby szczególnego, żeby ta spółka mogła dalej rosnąć. Nie miała jakiegoś value proposition, żeby szła zdecydowanie dalej niż dzisiaj niż wtedy się znajdowała, aż wymyślili pewien bardzo istotny element, czyli że stworzą tak zwane Bitcoin Treasury, czyli swój departament skarbu, czyli swoje oszczędności w spółce, swoje płynne aktywa, które leżą i stanowią jakieś rezerwy spółki czy pozycję gotówkową, wykorzystają do tego, żeby zacząć akumulować bitcoina. Dlaczego? No bo stoi za tym teza, że dolar się dewaluuje w tempie 12 do 18% rocznie i oni nie mogą sobie pozwolić na stratę. A jeżeli nie mają w działalności operacyjnej czegoś, co zarobi znacznie więcej niż te 18%, to zrozumieli, że muszą znaleźć narzędzie inwestycyjne, które im to zapewni. I co dzisiaj na rynku zapewnia ponad 18% rok do roku? Jakieś fundusze hedgingowe. Jak dobrze dobierzemy i nie stracą, nie zjadą do zera, to fundusze hedgingowe potrafią osiągać powyżej 20%. I to często fundusze emerytalne, czy ekstremalnie zamożne osoby, tak zwane ultra high net worth individuals, czyli osoby, które mają powyżej $30 milionów w majątku netto,
no, inwestują w tego typu narzędzia. Rzadko kiedy milionerzy poniżej tego pułapu są klientami, aczkolwiek mogą, no bo często tikety w funduszach potrafią być mniejsze, ale co bardziej wymagające fundusze hedgingowe mają minimalny ticket 10 milionów dolarów. No ale powiedzmy firma taka jak MicroStrategy mogłaby z czegoś takiego korzystać. No ale oni zrozumieli, że jest coś prostszego niż korzystanie z funduszy inwestycyjnych i coś, co potrafi zorganizować im dużo większy lewar. I tym właśnie jest Bitcoin, ponieważ zrozumieli tezę, która stoi za Bitcoinem, zrozumieli, że Bitcoin docelowo jest narzędziem, które stanowi tak zwane store of value, czyli przechowanie wartości naszej pracy, naszej skondensowanej energii, bo tym jest pieniądz. Pieniądz powinien być nośnikiem naszej skonsumowanej energii, tak? Bo możemy zarobić coś w przedsiębiorstwie, zarobić coś na etacie i w tym samym miesiącu wydać. Mówi się, że ktoś żyje od pierwszego do pierwszego. To jest na bieżąco konsumowanie swoich pożytków, a pieniądze powinny być nośnikiem do tego, żeby tą wartość przenosić w czasie w dłuższej perspektywie. I niestety przez inflację tego w odpowiedni sposób nie robią. Więc ludzkość zaczęła poszukiwać rozwiązań i ludzkość od dawna miała pewne rozwiązanie, jakim jest złoto, ale dzisiaj złoto traci tą funkcję, tak? Co widać też, oczywiście złoto osiąga kolejne rekordy na rynkach, ale no niestety w tempie do druku, jeżeli przeanalizujemy sobie to od roku 2012, to złoto straciło na wartości, jeżeli uwzględnimy tempo do druku. Więc myślę, że mało kto sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę najistotniejszym, no osoby oczywiście z branży zdają sobie sprawę, ale najistotniejszym dzisiaj aktywem do przechowania wartości w czasie jest po prostu Bitcoin. Oczywiście nie oznacza to, że nie jest wolatylny i że nie ma korekt i że nie ma okresów bessy, ale to nie ma nic znaczenia, jeżeli myślimy w dłuższej perspektywie. I teraz to jest tylko pierwsza część medalu, jeżeli chodzi o MicroStrategy, że zaczęło budować pozycję gotówkową, przenosić na krypto, na Bitcoin. MicroStrategy zrobiło jeszcze coś dużo istotniejszego. Wykorzystało to, że jest spółką, która generuje przepływy pieniężne, cash flow, i wykorzystało te przepływy pieniężne do tego i zdolność do zarabiania na działalności operacyjnej spółki, wykorzystało do tego, żeby emitować instrumenty dłużne i konwertowalne papiery dłużne na akcje, konwertowalne w przyszłości, do tego, żeby pozyskiwać formę długu, który pozwoli tej firmie od razu kupować bitcoiny. No i w ten sposób pozyskało bitcoiny w wartości około dzisiaj uśrednionej 54-58 tysięcy dolarów za sztukę i stało się najpoważniejszym przedsiębiorstwem, czy największym przedsiębiorstwem prywatnym, czyli nie funduszem, tak, nie rządem, który posiada dzisiaj bitcoiny. I dlatego wartość bitcoinów jest prawie 3 razy mniejsza niż wycena spółki, dlatego że zdolność do generowania kolejnych bitcoinów na akcje tej spółki jest rosnąca w czasie. Czyli można powiedzieć, że spółka MicroStrategy zaczęła tworzyć tak zwaną rentowność z Bitcoina, ponieważ Bitcoin nie generuje żadnej rentowności w postaci odsetek czy kolejnych Bitcoinów, tylko za przechowywanie. Taką funkcję ma na przykład Ethereum, jeżeli jest stakeowane, ale Bitcoin tego nie zapewnia, ponieważ Bitcoin jest oparty o technologię Proof of Work, czyli pracę wykonaną za pomocą maszyn, koparek, które weryfikują transakcje i odgadują przez to odpowiednie zadania matematyczne i w ten sposób kopane są nowe bitcoiny. To nie ma nic związanego z tym, że się posiada bitcoiny. Tak? Tutaj istotną jest rzeczą, że bitcoiny są kopane. Więc nie ma możliwości generowania rentowności poza pożyczaniem komuś bitcoinów. No i właśnie MicroStrategy to stworzyło kolejny system, jak generować rentowność, czyli wykorzystywać to, że jest spółka notowana, że generuje przepływy pieniężne, że spółka ma pewne zdolności do zaciągania zobowiązań i skupować coraz więcej bitcoinów. I ich celem jest, i to jest zresztą ich KPI, miernik,
miernik skuteczności, że generują określonej w procentach rentowności, czyli że bitcoinów na akcję przybywa w określonym procencie. Czasem to jest 30% rocznie, czasem to jest 30% kwartalnie, czasem to jest tylko 2-3% rocznie, ale cały czas jest to do przodu, nawet w okresie spadków. Tak? Nawet w 2022 roku na akcję było więcej bitcoinów. I to jest niesamowita rzecz, która powoduje, że dzisiaj firma MicroStrategy, to już wiemy dzisiaj, już się to będzie powoli decydować, ma szansę wejść do indeksu Nasdaq 100, czyli się stać jedną ze 100 największych spółek technologicznych na amerykańskim rynku technologicznym. I to jest niesamowita przemiana i niesamowity dostęp do kolejnego kapitału i kolejny kapitał, który będzie przeznaczany na kupno kolejnych bitcoinów przez spółkę. No i oczywiście będzie to budowało też cenę samego bitcoina. Czyli MicroStrategy stoi właśnie o krok od tego, że trafi do indeksu Nasdaq 100. Jakie implikacje dla globalnych rynków finansowych mogą mieć zmiany w indeksach giełdowych? Takie jak właśnie dodanie MicroStrategy do Nasdaq 100, o którym właśnie powiedziałeś. Jakie mogą być konsekwencje dla ETF-ów śledzących ten indeks? Musimy pamiętać, że jeżeli mamy ETF, który śledzi taki indeks, albo fundusz inwestycyjny, który jest funduszem mutual fund, czyli zwykłym funduszem inwestycyjnym, który po prostu jest aktywnie zarządzany, nie jest notowany giełdowo, to wiele funduszy ma w swojej polityce inwestycyjnej to, że ma za zadanie skupować wszystkie spółki z indeksu Nasdaq 100 albo dobierać spółki, jeżeli jest aktywnie zarządzany fundusz, dobierać z indeksu Nasdaq 100, a z kolei ETF-y na indeks muszą rebalansować portfel i budować go tak, jak składa się indeks. Czyli fundusz, który śledzi indeks Nasdaq 100, będzie musiał kupować akcje MicroStrategy. To nagle wygeneruje ogromny popyt jeszcze na tą spółkę, co zbuduje wartość tej spółki, co zbuduje zdolność do generowania większego zadłużenia, co spowoduje kupno jeszcze większej ilości bitcoinów. Czyli implikacje są dość szerokie, bo buduje to wartość przedsiębiorstwa znowu. Oczywiście też buduje pompkę, bańkę, tak? Musimy pamiętać i buduje też bańkę na bitcoinie. Bańkę i na tej spółce, i na bitcoinie i no niesamowity kapitał napłynie do bitcoina, ale to nie jest tak za darmo. W sensie ten kapitał napływający tworzy kolejne ryzyka. A możemy uznać dzisiaj, że oprócz tego geniuszu, który stoi za spółką MicroStrategy i tym, że w pewnym sensie podziwiam to, czy w dużym sensie podziwiam Michaela Saylora i to, jak oni to rozwiązali, ale budują bardzo duże ryzyko systemowe, polegające na tym, że za tymi bitcoinami jeszcze przy okazji jest przyczepiony dług. To znaczy, że spółka może być w takiej sytuacji, że żeby dobrze realizować swoje zobowiązania, będzie zmuszona po prostu dokonać dużej sprzedaży bitcoinów. I o ile to będzie w zysku, to jest jeszcze ok, ale i tak wywoła spadki, to o ile to będzie panic sell w wyniku straty i konieczności likwidacji poniżej, to może położyć i tą spółkę i bardzo położyć cenę bitcoina. Nie tak, że bitcoin się skończy, ale że bitcoin zobaczy bessę, jaki dawno nie widział. I myślę, że te wszystkie osoby, co tam, już tutaj mamy taki niesamowity popyt, tu jest adopcja rządowa, tu wszystkie przedsiębiorstwa wchodzą, jasne, to będzie się działo, ta cena może wypompować bardzo dużo i ja jestem wielkim bykiem do bitcoina, bardzo, zresztą zawsze byłem. I oczywiście pewnie zaraz porozmawiamy o potencjalnych prognozach i jak dużo może rynek dojechać, ale musimy pamiętać, że za ceną tego dojechania do ogromnych poziomów i ja myślę, że szanse są duże na to, że rynek zaskoczy bardzo dużo osób, zaskoczy pod kątem niesamowitych stóp zwrotu, to znaczy i wyników, które ludzie mają już jakby ograniczone, otępione po 2021 roku, że myślą, że to koniec hossy i tak to wygląda i koniec i teraz hossy będą słabsze, to zobaczą, jak naprawdę wygląda hossa na nowo. Dopiero się obudzą, przypomni to im się rok 2017, ale potem będą sromotne porażki, bo zbuduje się tak duża bańka, że rynek tego systemowo
nie wytrzyma i po prostu będzie to co zawsze. Będzie to co zawsze. This time is different. Never again. Nie ma czegoś takiego. Zawsze jest powtórka z rozrywki, bo te ludzkie zachowania, chciwość napędzi to. Czyli MicroStrategy i fundusze typu BlackRock i potem jeszcze kolejne zakupy rządowe mogą wygenerować nieznane nam dzisiaj, znaczy no też przez pogłębioną potencjalnie sprzedaż instytucjonalną, wygenerować nam ogromne ryzyka systemowe, które spowodują, że może być bez jakiej dawno nie było na Bitcoinie. Czyli na zakończenie, na okraszenie tych wielkich sukcesów ze wzrostów Bitcoina zobaczymy spadki, jakich dawno świat nie widział. Potencjalnie oczywiście. Jak oceniasz prognozy amerykańskich specjalistów co do kursu Bitcoina? Kelly Kellam podaje przedział cenowy dla Bitcoina na koniec 2024 roku od 220 do 240 tysięcy dolarów, z potencjalnym szczytem na 380 tysięcy dolarów. Pantoja podaje z kolei 250 do 300 tysięcy dolarów. Natomiast, co już jest bardzo szokujące, Brandon Green przewiduje, że Bitcoin może osiągnąć wartość 1,5 miliona dolarów w ciągu 18 miesięcy. Jakie wyzwania związane z płynnością i zmiennością cen Bitcoina mogą wystąpić, gdyby jego cena rzeczywiście wzrosła do poziomu 250-300 tysięcy dolarów? Jak przewidujesz przyszły rok? Tak. No pierwsza, najistotniejsza rzecz mamy tam, to jest 101 z kawałkiem, 101 tysięcy dolarów, to na moment nagrywania. I ja o tym wielokrotnie mówiłem, że minimum socjalne zobaczymy, prawda? Co prawda liczyłem, że będzie szybciej, ale teraz to tak naprawdę to minimum socjalne to jest dopiero początek wzrostów, nie? To nie znaczy, że na przykład pierwszy kwartał nie pokaże nam jakiejś korekty, bo do końca roku powinniśmy rosnąć. Tam jeden z tych analityków, o których wspomniałeś, tam mówił już o 200, chyba 220 do końca 2024 roku. To nie jest niemożliwe, ale i uważam, że to jest za mocny wzrost w sensie takim krótkim okresie czasu. Tak patrząc na skalę wzrostu w takim krótszej perspektywie, tutaj jeżeli patrzę na regresję i na koniec tego roku, to już dużą kwotą w krótkim terminie byłoby 120 tysięcy dolarów. Czyli to pewnie jest jakiś realny poziom. Patrzę oczywiście regresję liniową w takiej perspektywie od końcówki 2022 roku. Tutaj na wykresie, więc 120 bardziej niż 220, ale potem potencjalna korekta, ponieważ dochodzimy do krótkoterminowego drugiego odchylenia standardowego, a te rynki w takim obszarze się bardzo często poruszają od kanałów regresji. I jeżeli sobie spojrzymy na regresję liniową od 2012 roku i teraz widzimy też, że wreszcie tak jak hossa jest, bo dopiero są właściwe tutaj nachylenia tej krzywej, to powiem tak, w takim turbo, hiper, no może turbo, nie hiper, ale takim super mocnym poziomem, też racjonalnym to będzie też złe słowo, ale takim, który jest możliwy, jeżeli by hossa trwała do końca 2026 roku, oczywiście to zakładając, to ja tu widzę ceny na poziomie, przepraszam, do końca 2025, nie 6, bo tyle to raczej hossa nie potrwa, to mamy możliwość zobaczenia cen nawet na poziomie 720 tysięcy dolarów. Jest to, ja gdzieś to widzę, nie? Gdzieś tam jest, powiedzmy, to jest między 540 w takim rozsądniejszym wymiarze, a te 700 tutaj, tylko muszę zobaczyć koniec roku 25 i zakładając, że do tego momentu dotrwa rynek, tak? Bo to nie jest też takie oczywiste. To jest 740, czyli to są te bardzo optymistyczne poziomy, ale dodam, że to nie jest target mój, tak? Tylko to są te, znaczy oczywiście to jest góra przedziału, tak? Ale też w zależności, kiedy się rynek skończy, kiedy płynność zacznie być wyciągana, czy pojawią się ryzyka geopolityczne, kiedy się zbuduje bańka spekulacyjna, kiedy dane on-chain się przegrzeją, bo to możemy nie dojechać do końca 2025 roku. Więc to wtedy takie poziomy są dostępne. Teoretycznie, ale jakoś nie widzę prawdopodobieństw dużych do tego. W sensie, no model mój to opisuje, ale
patrząc, że w 2021 roku nie doszliśmy do drugiego odchylenia standardowego, a do pierwszego doszliśmy, a to wszystko były poziomy z pierwszego odchylenia, czyli wystarczy powtórzyć rok 2021 i mamy te poziomy, o których mówiliśmy, pod warunkiem, że to jest końcówka roku. Bo jeżeli to by była połowa roku mniej więcej, czy czerwiec, to jest te właśnie 540 przy pierwszym odchyleniu. Ale jakbyśmy zobaczyli drugie odchylenie, czyli na maksymalnie rozpędzonej hossie, tylko mówię, nie wiem, czy taki potencjał jest i raczej bardzo wątpię, bo tam właśnie jedna z tych analiz mówiła o $1,5 miliona dolarów, prawda? To jest pana Brandona Greena chyba? Tak, Brandona Greena. I on powiedział, że w przeciągu 18 miesięcy, to zakładając końcówkę 25 i drugie odchylenie standardowe, to my rozmawiamy o poziomie, no tak, jest to między 1,5, 1,6 miliona dolarów, ale wiesz, model mój też to może opisać, co on mówi, ale jakoś nie do końca musiałoby się bardzo dużo, rzeczywiście te Stany Zjednoczone musiałyby to kupować, hype by musiał być ogromny, ale pytanie jest takie, czy ten rynek wcześniej się nie przegrzeje, nie? A niestety o zbudowanie bańki spekulacyjnej w takim szaleństwie jest bardzo łatwe i o jej pęknięcie. Czyli w teorii z tego modelu dałoby się te 1,5 wyczytać, ale jakoś nie wierzę o przekroczeniu tego poziomu $1 milion, aczkolwiek na konferencji Bitcoin Mina, której byłem teraz w Abu Dhabi kilka dni temu, to syn Donalda Trumpa, Eric Trump, mówił, że dojdziemy do $1 miliona szybciej niż się większość ludzi spodziewa, tak? I rzeczywiście to pole gdzieś tam jest, tylko pytanie, w jakim to tempie będzie, ile będzie korekt po drodze, żeby do takiego poziomu dojechać, nie przegrzewając rynku. A myślę, że nie docenia się skali możliwości przegrzenia rynku, kiedy wystrzeli rynek tak jak w 17, kiedy będzie kilka tysięcy dolarów, potem nagle zrobi się 10, a potem szybko zrobi się 20, tak? I to jest mniej więcej taka sytuacja. Czyli jakby się zrobiło 600, to już jest bardzo dużo, żeby zrobić z tego 600 1,5 miliona, no to są jakieś skrajności, prawda? Więc to mówimy o tych optymistycznych. Jeszcze teraz powiedzmy o bardziej pesymistycznej analizie, która i tak będzie pewnie dla wielu optymistyczna. No to tutaj w tej bardziej pesymistycznej, czyli nie dochodzimy nawet do pierwszego odchylenia standardowego, ale tylko do kanału regresji, co jest takie minimum na hossę, prawda? To tu mówimy o 224, jeżeli to jest połowa roku, a jeżeli to by było zakończenie 25, to już tu staram się właśnie na wykresie końcówkę roku, no to jest nawet 300 tysięcy. Więc co ciekawe, te 300 tysięcy to są takie zwyczajne poziomy, czyli między te 250 a 300, czyli tutaj się bardzo pokrywamy z panem Pantoją, nie? No to tak to wygląda, patrząc na samą regresję, ale będzie ważne też dane on-chain, no od tego mamy Gigantic Indicator, który omawiamy regularnie na raportach. Dane on-chain będą miały znaczenie, bo żebyśmy żeby docenić też rynek, że za szybkie jego wzrosty po prostu wyhamowują to wszystko i budują bańkę spekulacyjną. Myślę, że zapomnieliśmy, czym jest bańka spekulacyjna, bo 2021 rok nie skończył się spadkami ze względu na zakończenie hossy, pęknięcie bańki, tylko na wyciąganie płynności z rynku i jakby Bessa była ze spadkiem ceny związana bardziej niż z zakończeniem hossy, nie? Jeżeli tak, no bo jakby jeszcze dodam ważną rzecz, bo tutaj wiele osób mówi, nie było Bessy. No cenowo była, ale nie była tak, jak rozumiemy to w cyklach samego Bitcoina, nie? Ona była na klasycznym rynku finansowym, to faktycznie, nie? Bo ten rynek mocno się wtedy też nagrzał. No więc to kwestia naszych definicji. Cenowo oczywiście spadki były, możemy to nazwać Bessą. Jeżeli obserwujemy rynek z innej perspektywy i rozumiemy, dlaczego moja teza pokazuje, że to jest niedokończona hossa i teraz wystrzeli, to też zrozumiemy, dlaczego takie poziomy cenowe mogą być, tak? Więc doceńmy Bitcoina i zrozummy ten rynek. Raport BlackRock mówi o potencjalnym zmniejszeniu zmienności Bitcoina w przypadku szerokiej adopcji instytucjonalnej.
Jakie są Twoje opinie na temat tego, jak adopcja przez instytucje mogłaby wpłynąć na jego długoterminową wartość? No, i rozumiem, że BlackRock próbuje zasugerować, że ustabilizuje to rynek, dlatego że instytucjonalna adopcja oznacza takie diamentowe ręce wynikające z mandatu, czyli że instytucja, na przykład taki iBit BlackRocka, ma za zadanie trzymać te bitcoiny, a nie nimi handlować. Ale jeżeli masowo będą ludzie sprzedawać iBit, nie będą go trzymać długoterminowo, jak się może BlackRockowi wydawać na przykład, no to niestety BlackRock mechanizmami dostosowawczymi, tym całym mechanizmem związanym z Authorized Participant, czyli ten gracz, który dokonuje tego arbitrażowych transakcji i docelowo albo wyciąga te bitcoiny i sprzedaje po rynku, bo po prostu rozjeżdża się wartość aktywów netto między ceną, kapitalizacją całego ETF-u, czyli cena razy ilość jednostek. I to powoduje umarzanie części jednostek, więc i jednocześnie wyciąganie tych bitcoinów. Więc myślę, że mechanizmy dostosowawcze, które są wokół ETF-ów, które pozwalają, że one tak doskonale śledzą cenę, doprowadzą do tego, że jest tu w stanie się zbudować bańka, bo stosujemy myślenie, że kapitał emerytalny nie będzie pod funduszy emerytalnych albo kont emerytalnych prywatnych osób w ramach 41K nie będzie działał tak, jak działają ludzie na krypto. Tylko że ludzie na krypto doświadczają zmienności dużo większej niż ludzie na klasycznej giełdzie. Ja wiem, że są spółki, które spadają 99%, ale nikt tam nie angażuje takiej skali kapitału. I fakt, że BlackRock w raporcie mówi o 2% alokacji portfela i wtedy to rzeczywiście stabilizuje zmienność, ale ja myślę, że wiele ludzi doświadczy tego, co doświadczyło wiele osób w 2017 roku czy w 2013 roku, że pierwszy raz są na rynku i dopiero doświadczą, co to znaczy spadający bitcoin. Że profesjonalni i dość profesjonalni gracze, ale też detal, który troszkę ma doświadczeń na giełdzie albo nawet długo ma doświadczenie na giełdzie, nie ma doświadczenia z tak szybką zmiennością. Ma doświadczenia z dużym spadkiem, ale oni często właśnie inwestują w ETF-y indeksowe, które tam Bessy to jest 20% spadku. To już jest definicja Bessy na giełdzie. A Bitcoin to 10% rośnie albo spada. To jakby to w jedną dobę. Tu nie można zastosować nawet tej definicji bez. Jak ktoś zobaczy minus 50, minus 80 na jego koncie, a powiedziałem, że MicroStrategy może pogłębić to ryzyko systemowe i w sumie BlackRock też, i nie daj Boże politycy, którzy też zaczną wyrzucać, bo teraz mówimy, fajnie budujemy rezerwy strategiczne i o ile może rzeczywiście administracja Trumpa rozumie to, no to znajdzie się jakiś rząd Niemiec czy innych krajów, który może zacząć takie bitcoiny najpierw kumulować, a potem wyrzucać. Jak nie będzie pełnego zrozumienia, jak nie będzie takiej tezy inwestycyjnej, jak ma głęboko zbudowany Michael Saylor na przykład na poziomie rządowym, no to te instytucje mogą stać się zagrożeniem. I wcale one nie stabilizują. To jeszcze nie ten czas. One zastabilizują za kilka cyklów, kiedy te wszystkie instytucje przejdą to, co przeszły zwykli kryptowaluciarze od 2011 roku, czy tam, no tak, w sumie najlepiej, jak ktoś przeszedł od 2011 roku, to wie o czym ja mówię. I jak będzie taka faza maceracji rynku klasycznego, że oni przejdą ten proces, ten chrzest bojowy, to ukiszenie bitcoinem doświadczą, co to znaczy, i zbudują prawdziwe diamentowe ręce, wtedy możemy mówić o stabilizacji. Ale to oznacza 3-4 hossy i Bessy, 3-4 cykle, jeszcze no minimum 2, ale myślę, że 3-4, czyli mamy jakieś od 9 do 12 lat, żeby tak naprawdę dopiero się mogło zmaterializować to ograniczenie zmienności dla Bitcoina. Wręcz uważam, że może nastąpić teraz pogłębienie tej zmienności właśnie przez pojawienie się tego kapitału. Szczególnie w tym pierwszym cyklu, kiedy ten profesjonalny kapitał jest na rynku, kiedy Bitcoin stał się tym już takim globalnie uznanym aktywem, że państwa go kupują, prawda? Czy widzisz jakiekolwiek zagrożenia związane z nadmiernym inwestowaniem w Bitcoin w ramach portfeli składających się z wielu aktywów, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjalną niestabilność rynku?
Znaczy, ja uważam, że one dokładają bardzo dobrą alfę, jeżeli ktoś rozumie, co to znaczy. Jeżeli ktoś będzie miał, no zależy jaki skalę portfela, no bo ktoś może mieć 50% w Bitcoinie, ktoś może będzie miał 5% w Bitcoinie, ktoś będzie miał 15%, ktoś będzie miał 10%. To wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, to trzeba dość mądrze budować, rozumieć swoją tolerancję ryzyka, zmienność, rozumieć też znaczenie Bitcoina w długiej perspektywie czasu, bo Bitcoin jest jeden z najbezpieczniejszych aktywów w długiej perspektywie, a w krótkiej jest właśnie przez tą zmienność, o której nawet przed chwilą rozmawialiśmy, jest szalonym aktywem, prawda? Już w ogóle całe krypto. Bitcoin jest jeszcze najbezpieczniejszy z tego całego krypto, ale jeżeli zrozumiemy jego znaczenie w długiej perspektywie, to czujemy się bardzo bezpiecznie z Bitcoinem. Ale zmienności nie wyeliminujemy w krótkim terminie. I teraz od skali budowy portfela inwestycyjnego będzie zależało, jak ta zmienność jest tolerowana. Bo umówmy się, wszystkie realnie rosnące aktywa są ze sobą skorelowane dzisiaj, bo napędza to wszystko płynność. Bitcoin najlepiej na to reaguje, najsprawniej, najszybciej, więc jest najlepszą metodą makroekonomicznie dzisiaj budowania majątku. Dlatego następuje jeden z największych transferów majątkowych od tych wszystkich graczy z nieruchomości złota do Bitcoina, ale na przykład złoto ma znaczenie w portfelu w odpowiedni sposób skonstruowanym, ale to trzeba dobrze zbudować i rozumieć, co jaką rolę spełnia. Więc czy to dobrze, że Bitcoin jest w portfelach? Absolutnie. Czy to oznacza, że będzie mniejsza zmienność, albo czy że będzie spokojnie? Myślę, że jeszcze ludzie nie rozumieją Bitcoin. Dobrze. Przynajmniej ci, którzy nie są w branży krypto. Jak ktoś przeszedł 2 hossy, 2 besse, czy 3, najlepiej 3, to już wie o co chodzi. Więc jest pewna faza dojrzałości inwestora i zrozumienia, a także doradcy finansowego, który szczególnie będzie w tych wieloasetowych portfelach, czyli tych całych portfolio składających się z różnych klas aktywów, to rozumiał. Więc musi być wszechzbojowy doradców finansowych licencjonowanych, doradców inwestycyjnych i doradców, którzy budują portfele emerytalne. Bo chyba oni jeszcze tego nie przeżyli. I teraz zależy, jaką zrobią ekspozycję. 2% nic nie zmieni. Jeżeli, jak mówi BlackRock, to rzeczywiście to można trzymać. Bo czy z 2% nawet jakby spadło 90%, to się zrobi 0,2% portfela, to jest tylko 1,8 zjazdu. To 1,8 zjazdu może być przy złym dniu na S&P 500, tak? To nie jest nic nadzwyczajnego. Więc do czego zmierzam? Czy to uspokoi portfele? Zależy wszystko od procentów, zależy od doradców. Myślę, że dużo wywoła to też paniki. Wszystko zależy też, jak mocno okrzepnie właśnie rynek doradców, którzy będą rozumieć, z jakim aktywem mają do czynienia. Czyli te finanse behawioralne są nieubłagane. Finanse behawioralne, które zresztą omawiamy na platformie Gansash Research dokładnie, to są właśnie rzeczy, które są naturalne dla nas ludzi, ale są nienaturalne w procesie inwestycyjnym. Więc my musimy zbudować framework, zrozumienie, zasady, poznać siebie i żeby nasza ludzka natura nie była przeciwna nam w procesie inwestycyjnym, bo naturalnie jest. Bo inwestowanie jest zupełnie 1 przez x naszej całej adaptacji, czy ewolucyjnej, czy po prostu do tego, czy tak, żeśmy stworzeni zostali przez Boga na tą planecie, że mamy tak funkcjonować, że mamy takie odruchy. Bo to jest dobre, chroniło nas przy polowaniach, przed niebezpieczeństwami wszelkimi typu właśnie dzikie zwierzęta, pozwalało nam osiągać rezultaty. A w inwestowaniu jest zupełnie co innego, naturalne i potrzebne, więc musimy działać 1 przez x ludzką naturę, nie? I doradcy finansowi często zaczynają rozumieć potęgę finansów behawioralnych, ale jest to bardzo nowa nauka. Jeszcze wiele opracowań jest z początku tego wieku. Wiele materiałów pojawia się po 2010 roku. Rynek, a jeszcze dołoży do tego nowe klasy aktywów i zmienność, jaką jest Bitcoin, która jest jeszcze więcej eksploruje, powiększa całe te aspekty finansów behawioralnych. Doradcy inwestycyjni, którzy obsługują te później konta emerytalne tych inwestorów, którzy korzystają z tych instytucjonalnych portfeli czy z ETF-ów, jeszcze dzisiaj nie są w stanie dobrze doświadczyć, nie mają po prostu wystarczającego doświadczenia i dlatego ta zmienność nie będzie mniejsza, będzie większa. Ale docelowo to
docelowo to wystabilizuje cały rynek, nie? W sensie z większą adopcją, ale tu mówię, 2-3 hossy są potrzebne jeszcze. Na koniec pytanie od naszego widza, z zupełnie innej półki. Jakie konkretne wyzwania mogą się pojawić w związku z używaniem Bitcoina w codziennych transakcjach, biorąc pod uwagę jego zmienność i obawy dotyczące prywatności? Jakie wyzwania związane ze zmiennością czy i prywatnością, tak? Znaczy, musimy pamiętać o tym, że Bitcoin niekoniecznie ma za zadanie funkcjonować jako pieniądz, nie? Dzisiaj tą rolę lepiej spełniają stablecoiny. Czy prywatność dzisiaj mamy jakichkolwiek transferów elektronicznych typu banki? Absolutnie nie. Gotówka pewnie zapewnia jedną z największych prywatności. Oczywiście z Bitcoinem możemy podchodzić, dbać o to, żeby był jak najbardziej bezpieczny, ale większość ludzi będzie korzystać z pełni regulowanych giełd i będzie w ten sposób pozyskiwać swoje Bitcoiny. Więc jeżeli będzie używać ich do płatności, to będzie potencjalnie taka transakcja, znaczy z dużym prawdopodobieństwem do wyśledzenia. Więc czy są zagrożenia prywatności? Absolutnie tak. Ale czy jest w stanie zapewnić to większą prywatność dla tych osób, które chcą się o to bronić? To oczywiście kryptowaluty są w stanie to zapewnić, tylko wymagają dodatkowych kroków. Czyli prywatność dzisiaj przestała być trochę featurem czegokolwiek oprócz gotówki. No, dlatego też mamy walkę z gotówką. A czy zmienność w Bitcoinie powoduje problemy z użyciem go jako pieniądza? Myślę, że tak. Dlatego Bitcoin staje się store of value, czyli narzędziem do przechowywania wartości w dłuższej perspektywie czasu, a pewnie docelowo stanie się jednostką rozliczeniową. Czyli będziemy wszystko mierzyć do tego Bitcoina, bo wszystko będzie tanieć w Bitcoinie, tak? Ale pieniądz transakcyjny to będzie nadal jakaś forma fiatu, CBDC, będziemy czymś innym płacić, więc co też nie będzie specjalnie poufne, więc Bitcoin tak zapewni większą poufność, bo raczej CBDC i tego typu waluty cyfrowe zapewnią większą przejrzystość. Grzegorzu, myślę, że muszę uciekać już, więc Państwu bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję za obecność. Życzę wspaniałej niedzieli. No i z cudownego nadchodzącego tygodnia. Grzegorzu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również. Do zobaczenia i usłyszenia. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję Państwu. Widzimy się w kolejnym tygodniu na kanale. Subskrybujcie i piszcie pytania. Dziękuję Państwu.